Szanowni Państwo, witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym wokół wystawy, jaka gości w murach Zamku Królewskiego, arcydzieła z Watykanu w stulecie urodzin Jana Pawła II. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Paweł Skibiński, historyk, wykładowca Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II. Poniekąd pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka pana doktora Odnowa tej ziemi. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979 roku. Panie profesorze, zapytam nieco może prowokacyjnie. Po co pisać książkę historyczną o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski? To jest wydarzenie, które tak obrosło w nasze emocje, można powiedzieć wręcz mitologię, że czy warto w ogóle wyciągać to wydarzenie z tej sfery emocjonalnej i przypisywać ją, opisywać ją historycznie? No, powiem tak, no, nie mogę odpowiedzieć, że nie warto, bo poświęciłem kilka lat życia, żeby napisać tę książkę, natomiast jestem przekonany, że było warto z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, dlatego, że takiej książki nie było. To znaczy, tak się składa, że ważne wydarzenia, jakimi były pielgrzymki papieskie, nie zaowocowały do tej pory takimi całościowymi monografiami. Żadna z tych pielgrzymek nie miała takiej monografii, a jednocześnie były to wydarzenia istotne pod wieloma względami, od kwestii oczywiście religijnych, ale poprzez politykę do zagadnień społecznych czy nawet kulturalnych. I tego typu wydarzenia domagały się zazwyczaj ujęć monograficznych. No, nie miały szczęścia pielgrzymki papieskie. W związku z tym wydaje się, że możliwość opisania tej pierwszej pielgrzymki jest dość naturalna. Ta pierwsza pielgrzymka zresztą jest zdecydowanie mocniej obecna w świadomości zbiorowej, w pamięci świadków epoki, ale także w takiej tradycji, jak pani zresztą powiedziała, w takiej tradycji naszego myślenia, naszej kultury. W związku z tym, tym bardziej właśnie ona powinna mieć przede wszystkim swoją monografię. No i wreszcie jest jeszcze jeden wzgląd, jeśli chodzi o to ujęcie, próbę tego ujęcia monograficznego. No jednak bym powiedział tak, że rzadko się zdarza, że mamy do czynienia z wydarzeniem tak w oczywisty sposób przełomowym. Ona ma, możemy tutaj mówić o różnych aspektach, od takiego aspektu, powiedziałbym, historii religii czy religijności w Polsce. To jest pierwsza wizyta papieża w dziejach kościoła lokalnego w Polsce, pierwsza wizyta papieża Polaka w Polsce, pierwsza wizyta papieża w kraju komunistycznym i tak moglibyśmy jeszcze kilka kategorii przynajmniej wymienić. Tutaj rzeczywiście to jest pewien przełom i symboliczny, i psychologiczny, no nie ma żadnych wątpliwości po temu. Oczywiście ta pielgrzymka też jest wiązana przez historyków, i to nie tylko historyków Kościoła, ale przede wszystkim historyków politycznych, z pewnymi zmianami zarówno w Polsce, między innymi z powstaniem Solidarności. Uważa się, że to jest taki element istotny dla mobilizacji społecznej przed powstaniem Solidarności, jak i w rzeczywistości, powiedziałbym, całego bloku wschodniego, dlatego że z kolei to jest początek realizacji, taki symboliczny początek, ale i konkretny początek realizacji nowej polityki wschodniej przez Jana Pawła II, czyli polityki ani nie konfrontowania się z reżimami komunistycznymi, ani nie polityki permanentnych ustępstw, które preferowali jego poprzednicy, tylko takiej polityki, która łączyła jakąś formę dialogu
możliwą formę dialogu, z dość jasnym komunikatem obrony praw ludzi wierzących, bo pamiętajmy, że blok komunistyczny jednak w ramach ograniczania rozmaitych wolności społecznych również w bardzo brutalny sposób Sowieci ograniczali u siebie i w krajach bloku prawa osób wierzących. W Polsce to oczywiście było w mniejszym stopniu odczuwalne, ponieważ siła społeczna Kościoła była tutaj nieporównywalna z jakimkolwiek innym krajem komunistycznym, ale mimo wszystko te ograniczenia były dotkliwe, dotyczyły różnych sfer życia, a w ramach bloku, no to oczywiście ta wizyta była odczuwana jako pewien dar nadziei dla tych, którzy byli zdecydowanie bardziej poddani opresji komunistycznej, to znaczy dla Słowaków, dla Czechów, dla Ukraińców czy Litwinów. Wszędzie tam komunikat Jana Pawła II z Polski był czytany bardzo do siebie, powiedziałbym. Też tego nie możemy o tym zapominać. Nieco mniej doceniana jest kwestia, powiedzmy, znaczenia tej pielgrzymki w takiej szerszej polityce międzynarodowej, a trafiłem na ślady tego, że na przykład jest to wydarzenie istotne dla świadomości liderów bloku zachodniego, to znaczy przynajmniej w wypadku Jimmy'ego Cartera, czyli ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i jego następcy, to znaczy Ronalda Reagana, wówczas kandydata do godności prezydenckiej po Carterze, ubiegającego się o to w trakcie kampanii wyborczej. W obu tych przypadkach, u obu tych liderów opinii zachodniej, pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II była odczytana jako pewien szok poznawczy, to znaczy oni zupełnie inaczej spojrzeli na rzeczywistość bloku sowieckiego, dostrzegając społeczeństwa obok rządów, o tak można by było powiedzieć. I to jest zmiana istotna, obecna w tradycji polityki amerykańskiej, dlatego że mało kto wie, że już były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w 40. rocznicę pielgrzymki wydał specjalne orędzie. W związku z tym też wspominam o tym w książce, to jest fakt pokazujący, że no, tak znacząca dyplomacja jak amerykańska jednak widziała w tej pielgrzymce wydarzenie rzeczywiście przełomowe. Czyli rozumiem, że otwierał się dla tego obszaru polityki międzynarodowej dialog nie tylko z władzami politycznymi danego kraju, ale zaczęto dostrzegać siłę społeczną i mechanizmy, które wpływały na sytuację zarówno polityczną, jak i narodową, jak i wreszcie społeczną czy kulturalną państw bloku wschodniego. Wydaje mi się, że można mówić o tym, że w świadomości polityków świata zachodniego, liderów, przynajmniej niektórych liderów świata zachodniego, stało się jasne coś, co pewnie dla przeciętnej osoby żyjącej w bloku komunistycznym, w tamtej rzeczywistości nie jest jakoś szczególną tajemnicą, to znaczy, że no, stopień identyfikacji społeczeństwa z władzą nie jest przesadny i w drugą stronę, że władza nie bardzo przejmuje się opinią społeczeństwa. Ta autonomia w państwie totalitarnym między władzą nieco wyalienowaną ze społeczeństwa, czy bardzo wyalienowaną ze społeczeństwa, a całą społecznością, no stała się wtedy bardzo namacalna, dlatego że oficjalny dyskurs ateistyczny w momencie, kiedy kilkanaście milionów osób uczestniczy w spontaniczny sposób w spotkaniach z papieżem, no to są dwie różne rzeczywistości. I to dotarło, ten przekaz dotarł. Zresztą wydaje się, że tego przekazu bardzo obawiali się liderzy, zwłaszcza komunistyczni liderzy, zwłaszcza ci z Moskwy, którzy widzieli zarówno w pielgrzymce, ale także w transmisjach telewizyjnych z tej pielgrzymki bardzo poważne zagrożenie. Do tego stopnia chyba się nie pomylili, że mamy ślady w raportach KGB o tym, że zwłaszcza na Białorusi i Ukrainie
odnotowano pewne przesunięcia ludności w stronę granicy polskiej po to, żeby w trakcie pielgrzymki, po to, żeby prawdopodobnie zobaczyć chociaż częściowy przekaz, jak to tam naprawdę jest z tym papieżem, czy on naprawdę przyjechał i czy naprawdę jest obecny w kraju komunistycznym. No i żeby w ogóle go poznać, tak? Więc ta świadomość szkodliwości przekazu, w cudzysłowie ideologicznego Jana Pawła II była u przywódców sowieckich bardzo silna. Wspomniał pan profesor o informacjach zawartych w różnego rodzaju archiwach, również tej strony komunistycznej. I chciałabym troszkę pozostać w obszarze warsztatu historycznego i zapytać o to, czy otwierają się jakieś nowe źródła do badania tej historii i czy nie jest trochę za wcześnie na to, żeby zajmować się historią pielgrzymek? Czy nie powinniśmy zostawić tego jednak kolejnemu pokoleniu historyków? Ja myślę, że trzeba mówić o dwóch warstwach odpowiedzi na to pytanie. Czy następne pokolenia historyków powinny się tym zajmować? Ależ oczywiście. Serdecznie zapraszam swoich młodszych kolegów do zajmowania się tą tematyką, bo ona wydaje mi się pasjonująca. Natomiast czy my powinniśmy się wstrzymać? No moim zdaniem nie. To znaczy zacznijmy, czy na chwilę cofnę się do tego początku Pani pytania, to znaczy tego zagadnienia nowych źródeł. Otóż to nie jest kwestia nowych źródeł, chociaż one też się pojawiają, na przykład otwierają się archiwa kościelne, które pozwalają inaczej spojrzeć na niektóre aspekty przygotowań do pielgrzymki, jej przebiegu, jej funkcjonowania. Również audiowizualne, jak rozumiem. Tak, chociaż tutaj akurat nie kościelne są główne, jeśli chodzi o audiowizualne zagadnienia, tylko po prostu wykorzystanie materiałów audiowizualnych jako rzeczywistego źródła do wiedzy historycznej, bo problem polega na tym, że my mamy tych materiałów naprawdę dużo, to znaczy widać wyraźnie, że zarówno strona kościelna, jak i strona, nazwijmy to, społeczna, ale także państwo bardzo przejęły się tą wizytą Jana Pawła II. W związku z tym wygenerowano mnóstwo materiału audiowizualnego, który tak naprawdę nigdy nie został przebadany. To znaczy być może zajmowali się tym artyści, fotograficy czy specjaliści od komunikacji, natomiast nie zajmowali się tym historycy. A ten materiał naprawdę nam bardzo dużo daje. Poza tym proszę pamiętać, że żyjemy w epoce dużej mody na oral history. Tylko znowu w praktyce badawczej nie zawsze te źródła są wykorzystywane, a akurat do Jana Pawła II mamy sporo materiałów wspomnieniowych, wywołanych oczywiście, prawdopodobnie w niektórych aspektach ograniczonej wartości, ale akurat do pierwszej pielgrzymki jest dużo materiału bardzo ciekawego, bardzo takiego nacechowanego, powiedziałbym, jakościową pamięcią, to znaczy, że ludzie naprawdę zapamiętywali te momenty, bo były dla nich istotne i w jakimś sensie przełomowe. Większy problem będziemy mieli z następnymi pielgrzymkami, bo one się zlewają w pamięci poszczególnych świadków epoki, to znaczy ja wcale nie jestem pewien, czy to, co oni przypisują drugiej pielgrzymce, na przykład nie zdarzyło się w trzeciej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy w czwartej, czy w szóstej, to już mało kto nad tym panuje, natomiast pierwsza jest wyraźnie w pamięci zaznaczona, jakościowo się odróżnia. W związku z tym są nowe materiały oczywiście, ale to nie jest powód, dlaczego powinniśmy się tym zajmować. Ja uważam, że historyk powinien zajmować się istotnymi wydarzeniami. Powiem tak, wydaje mi się, że mało który historyk powie, że pierwsza pielgrzymka jest nieistotna. Raczej powiedzmy sobie, że wymaga to dość specyficznego podejścia i jednak dużo wysiłku, bo trzeba ten materiał znaleźć i przejrzeć. Tak. No do tej pory to się nie zdarzyło. Mam poczucie, że mi się to w jakiejś mierze udało, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, ile materiału nie przejrzałem jeszcze przed przygotowaniem tej książki.
Mistrzowie historii mówią, że należy zostawić też coś dla następnych historyków, nie zawłaszczać całości dostępnego materiału, więc tutaj myślę, że jest na to szansa. Serdecznie zachęcamy młodych adeptów tejże nauki do kolejnych studiów. Czy jesteśmy w stanie realnie i obiektywnie ocenić wagę, znaczenie samego wyboru Polaka na papieża i jego pielgrzymki w 1997 roku? 79. O, jak zwykle, tak. Moje problemy numerologiczne w 1979 oczywiście. Wydaje się, że no, ostatecznego podsumowania pewnie nie możemy zrobić, zresztą nie wiem, czy w ogóle ostateczne podsumowanie w historii jest możliwe, skoro zmieniają się perspektywy oceny, natomiast wydłużają się, zmieniają. Natomiast już coś na pewno możemy powiedzieć, to znaczy, tak jak wspomniałem, jest pewną opinią komunistów, że to doświadczenie pielgrzymki jest kluczowe dla kryzysu autorytetu władzy komunistycznej w Polsce i takiego doświadczenia mobilizacji społecznej. Kiedyś skądinąd człowiek, który no, nie zawsze w tym samym świecie wartości się poruszał co Jan Paweł II, czyli profesor Marcin Król, powiedział, że no, policzyliśmy się. To banalne stwierdzenie jest do pewnego stopnia trafne, do pewnego stopnia chyba nie docenia jeszcze skali tego przełomu. Warto zwrócić uwagę, że Jan Paweł II doprowadził do wydarzenia na gigantyczną skalę, wydarzenia w znacznej mierze niekontrolowanego przez państwo komunistyczne. Zresztą państwo komunistyczne ze względów wizerunkowych wycofało się na przykład z pewnego elementu obecności w przestrzeni pielgrzymki. Proszę zwrócić uwagę, że to, co wielu świadków tamtych wydarzeń podkreśla, to to, że na placach spotkań z papieżem, w miejscach, gdzie można go było zobaczyć, właściwie nie było widać milicji. Ona była obecna tylko i wyłącznie na trasach przejazdów. Dlaczego? No bo komuniści byli przekonani, że to nie licuje z godnością państwa komunistycznego, żeby milicjanci byli obecni na liturgii. W związku z tym była obecna oczywiście Służba Bezpieczeństwa w cywilu, której nie było widać, ale normalny wierny odbierał to, że w ogóle nie ma państwa, tak? To znaczy państwo się wycofało, nie ma go w tej przestrzeni spotkania z papieżem. I odczuł to jako pewien powiew wolności. To jest doświadczenie, które okazało się istotne dla bardzo wielu ludzi z tamtego pokolenia, przyzwyczajonych do wszechobecności i wszechkontroli państwowej. I to jest, myślę, że jedna z takich elementów, które uzasadniają to myślenie o pewnej ciągłości wydarzeń, tak? To znaczy ciągłości między pielgrzymką, a całą zmianą systemu politycznego w Polsce. Ale ja mam jeszcze jeden argument, że to nie jest bezsensowne stwierdzenie, to znaczy, którego rzadko się do tej pory używało. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, że komuniści zafundowali sobie w trakcie zwłaszcza szefostwo partii komunistycznej, zafundowało sobie w czasie pierwszej pielgrzymki papieskiej, powiedziałbym, 10-dniowe rekolekcje. Dlatego, że oficjalnie oni twierdzili, że nie są w stanie zapewnić pełnej transmisji z pielgrzymki, tylko transmisję fragmentarycznej. W związku z tym pokazano dwie msze papieskie z 1979 roku. Natomiast w praktyce oni transmitowali wszystko, tylko transmitowali na potrzeby KCPZPR. I w KCPZPR leciało przez 10 dni pielgrzymki, przepraszam, 9 dni pielgrzymki, leciała pełna transmisja papieskich wystąpień, papieskich przemówień, spotkań i to było doświadczenie, myślę, szczególne dla elity władzy w Polsce, bo wydaje się, że dość jasno pokazało jedną rzecz, że komuniści no nie udało im się zdewastować pewnej świadomości
tożsamości kulturowej i religijnej Polaków. I dotyczy to również młodego pokolenia, na którym komunistom gierkowskim bardzo zależało. Ta świadomość porażki wizerunkowej, ale przede wszystkim porażki ideologicznej, no, zadziałała na nich, to znaczy na pewno zdeprymowała w bardzo poważny sposób. Nikt nie lubi być, powiedziałbym, odsunięty na dalszy plan, zwłaszcza w tych sprawach, na których mu zależy. W związku z tym tutaj komuniści, moim zdaniem, tak dowodnie przekonali się, że znajdują się poza możliwością kształtowania polskiej tożsamości zbiorowej. Czyli ja rozumiem, że jednej stronie ta wizyta zawęziła przestrzeń funkcjonowania, natomiast społeczeństwu otworzyła przestrzeń wolności. Pokazała, że są takie sfery życia, w których władza nie ma pełni nie musi możliwości. Być. Po pierwsze nie musi być. To też jest przekonanie, w którym Polacy byli utrzymywani, zresztą nie tylko Polacy, wszystkie społeczeństwa krajów komunistycznych, że władza jest niezbędna. Okazało się, że w znacznej mierze władza jest zbędna, przynajmniej w tej formule, którą ona proponowała, tej wszechkontroli, że to jest zbędne. Nic się nie stało. Społeczeństwo funkcjonowało doskonale. Poziom bezpieczeństwa w czasie pielgrzymki wzrósł, a nie spadł. A państwo się wycofało na margines życia społecznego. To jest w komunizmie chyba dość unikalne doświadczenie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni już do innych realiów życia społecznego, ale wtedy to było zupełnie inaczej. Jeszcze jest jeden powód, dla którego warto jednak się tym zajmować. To mi uświadomiła pani pytanie, że warto o tym wspomnieć. No, ja należę do takiego pokolenia, które jeszcze pamięta z dzieciństwa pielgrzymkę, ale proszę zwrócić uwagę, ile osób dorosło w ogóle, nie mając jakiegokolwiek styku z tą rzeczywistością lat 70. I wydaje mi się, że warto jest im przypomnieć, jak to tak naprawdę wyglądało. Ilość materiału tego audiowizualnego i zainteresowanie, z jakim ludzie oglądali po prostu obrazki z tamtych lat, pokazuje, że poziom świadomości jest jednak bardzo mizerny. W związku z tym przypomnienie przy tej okazji, jak wyglądała Polska końcówki lat 70. i co papież tam oferował jakby dla tych ludzi, dla nas, czyli dla moich rodziców, dla moich dziadków, no bo ja byłem wtedy kilkuletnim dzieckiem, no myślę, że zmienia świadomość tego, jak funkcjonował nasz kraj. Ja bym chciała tutaj ponownie nieco rozszerzyć horyzont. Rozumiemy, że to wydarzenie było ogromnie ważne, przełomowe dla nas Polaków, dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale cały czas zastanawia mnie, czy nie przeceniamy wartości tego wydarzenia globalnie dla całego świata. Czy to było ważne z perspektywy, nie wiem, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych, czy Europy Zachodniej nawet? Znaczy, oczywiście nie chciałbym tutaj popełniać jakiegoś błędu megalomanii, ale to nie jest przypadek, że Jan Paweł II tutaj w Polsce używa takiego zdania, które nawet znalazło się w tytule jednego z wydań dokumentów. Swoją drogą to też pokazuje, do jakiego stopnia my mamy nieprzepracowane historycznie te wydarzenia, bo 2 lata temu znaleźliśmy nieznane przemówienie Jana Pawła II z tej pielgrzymki, to znaczy tutaj zasługę należy przypisać doktorowi Andrzejowi Grajewskiemu, nie mnie, natomiast mi się udało napisać posłowie do tego wydania i w tytule tego wydawnictwa znajduje się zdanie z papieża: to, co dzieje się w Polsce, ma znaczenie globalne. I to przekonanie, że ten moment 79 roku, potem Solidarność, później stan wojenny i konsekwencje stanu wojennego, że to wszystko ma znaczenie globalne,
to nie jest przesada. No tak się składało, że akurat w tym momencie Polska z różnych powodów znalazła się w centrum zainteresowania świata i to miało znaczenie globalne. Chociażby jeden czynnik może mieć tutaj, może to obrazować, to znaczy proszę pamiętać, że pierwsza pielgrzymka to jest pierwsze wydarzenie masowo, zza żelaznej kurtyny, masowo transmitowane przez media audiowizualne, jeszcze wtedy nie elektroniczne. Kilkaset ekip telewizyjnych wjeżdża do Polski w związku z pierwszą wizytą papieża i to jest ewenement, jeśli chodzi o otwarcie się kraju komunistycznego na dziennikarzy zachodnich. To się potem powtórzy w roku 1980, w momencie, kiedy zastrajkuje stocznia. Tylko pytanie, czy w ogóle byłoby to możliwe, żeby wjechały tak masowe ekipy relacjonujące wydarzenia w Gdańsku, gdyby nie jakby precedens sprzed roku, że w ogóle już coś takiego miało miejsce. I w tej perspektywie, bo skąd na przykład Carter i Reagan szybko i bezpośrednio dowiedzieli się, co się dzieje w Polsce? Otóż oni oglądali transmisje telewizyjne, transmisje telewizji amerykańskich. I dla nich nie było istotne komentarze do tego, tylko po prostu obrazki, tak? To znaczy to, co zobaczyli taki obrazek, jak chociażby ten slajd, który Państwo widzicie, to znaczy to jest przecież Plac Zwycięstwa akurat jakby od tyłu pokazywany i to nie jest największe zgromadzenie podczas tej pielgrzymki, tu jest raptem, jak się ocenia, między 300 a 350 tysięcy ludzi, no ale dla człowieka, który nie jest świadomy, że społeczeństwo w Polsce nie składa się z samych komunistów, no jest to szokujące, tak? To znaczy jest to szokujące, bo nikt tych ludzi nie zmusił, żeby oni tam się znaleźli, oni w tym chcieli uczestniczyć. I to wydaje mi się, że jest naprawdę istotna kwestia. Skoro mówimy o mediach uczestniczących w pielgrzymce to chciałabym zapytać o medialny obraz tego wydarzenia. Już wspomnieliśmy, że przekaz wewnętrzny był zawężony, że tylko wybrani przedstawiciele KZPR mieli szansę obejrzenia całości przekazu. Społeczeństwu polskiemu jednak to dawkowano, społeczeństwo sobie radziło, uczestnicząc osobiście w wielu tych punktach pielgrzymki. Jaki był odbiór medialny, jaki był przekaz zachodni? Czy on bardzo był cenzurowany, czy w ogóle polska władza miała wpływ na to, jak media zachodnie pokazywały pielgrzymkę? No, oczywiście trudno mi jest ocenić to z perspektywy wszystkich możliwych przekazów, bo proszę pamiętać, że to jest nie do ogarnięcia. W ogóle badania nad przekazem medialnym z Polski to powinny być prowadzone osobno, bo to jest akurat ten czas, kiedy ten przekaz jest bardzo intensywny. Natomiast jest osobny przekaz prasowy, osobny przekaz telewizyjny, który nie wiem, czy do końca się da odtworzyć w ogóle w tej chwili, osobny przekaz radiowy. Władze komunistyczne nie były w stanie do końca kontrolować tego przekazu. Oczywiście starały się poprzez działalność takich firm jak Interpress oddziaływać na świadomość dziennikarzy zachodnich, tylko kłopot polega na tym, że w 100% nie byli w stanie zapanować nad tą liczbą dziennikarzy. Oni nie byli w stanie ich kontrolować. Poza tym musieli tutaj współpracować z Konferencją Episkopatu Polski, co powodowało, że ten przekaz musiał być złagodzony siłą rzeczy. Oficjalny przekaz musiał być jakoś tam wygładzony i złagodzony. Poza tym proszę pamiętać, że na przykład takie rozgłośnie jak rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa serwowały bardzo szerokie transmisje dotyczące pielgrzymki, niemalże próbując jakby zastąpić media oficjalne w bardzo szczegółowym relacjonowaniu tego, co papież robi.
I nad tym oczywiście komuniści nie byli w stanie tego kontrolować. Radio Wolna Europa oczywiście nie działało na terenie Polski, ale korzystało z przekazów in extenso rozgłośni bodajże austriackich i niemieckich, które oczywiście nie nadawały swoim słuchaczom całości, natomiast sprzedawały Radio Wolna Europa przekaz, który był znacznie szerzej transmitowany przez polskojęzyczne Czyli pomimo media. braku obecności Radio Wolna Europa mogło na bieżąco reagować na tak, to, oczywiście, co się poza tym miało tu swoich Polsce współpracowników, tylko oczywiście nie byli oni oficjalnie akredytowani przy instytucjach medialnych PRL-u. Natomiast i liczba zachodnich i ogólnoświatowych, bo to przecież i Japończycy, Australijczycy też to transmitowali, była ogromna. Jak mówię, bezprecedensowa, to znaczy w tym znaczeniu, że nie przypominam sobie poprzedniego wydarzenia, które w tak, powiedziałbym, szerokim zakresie było komentowane przez... Z kraju za żelazną kurtyną. Mając materiały własne, tak, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że nie kupowano tego od telewizji polskiej, tylko po prostu kręciły to własne ekipy. Wydarzenie bez precedensu. Myślę, że jakby dzisiaj papież przyjechał do Polski, to nie wzbudziłoby to takiego szoku poznawczego i nie interesowałoby nawet w połowie mediów światowych tak bardzo jak wówczas. Rozumiem. Znajdujemy się w przestrzeni wystawy, która jest również w znacznej mierze, głównie wystawą pokazującą sztukę i pokazującą związki instytucji papiestwa szeroko, a w szczególności Jana Pawła II z przestrzenią kultury, literatury, sztuki właśnie. Jak źródła pokazują ten wzajemny wpływ? Czy w ogóle można w źródłach prześledzić jakieś ożywienie artystyczne inspirowane wyborem papieża czy jego pielgrzymką? Tak, można, zdecydowanie. To znaczy, myślę, że najbardziej, oczywiście powiedziałem tak, ja nie jestem specjalistą od historii kultury, w związku z tym tu muszę powiedzieć, że recypowałem te kwestie raczej fragmentarycznie. Daleki jestem od stwierdzenia, że udało mi się stworzyć jakąś panoramę tej inspiracji, ale przynajmniej udało mi się ją potwierdzić. Na slajdzie macie Państwo ponownie zdjęcie z Placu Zwycięstwa. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że ta konstrukcja ołtarzowa, bardzo specyficzna forma przekazu architektonicznego w gruncie rzeczy, to jest dzieło późniejszego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Także to nie są przypadkowe rzeczy, o tak powiedzmy. Proszę pamiętać, że został wyjątkowy film, chciałoby się powiedzieć, dokumentalny, ale przekraczający standard dokumentu, to znaczy Prorok Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Film, który się nie zestarzał do dzisiejszego dnia, da się go oglądać. Niezwykły dokument, właściwie niekomentowany przez nikogo, a składający się wyłącznie z obrazków z pierwszej pielgrzymki. Ja go zresztą traktowałem jako jedno ze źródeł po prostu audiowizualnych do przebiegu pielgrzymki, bo pewne rzeczy tam są pokazane, których w ogóle nikt nie odnotował w źródłach pisanych, tak? A widać po prostu, że materiał dokumentuje takie kwestie. Więc poza tym proszę pamiętać, że bezpośrednio z pielgrzymką wiąże się na przykład utwór Henryka Mikołaja Góreckiego, to znaczy Beatus Vir, które jest na pielgrzymkę napisany przez Henryka Mikołaja Góreckiego. Co prawda został on zamówiony wcześniej, ale on tworzył go z taką perspektywą, to znaczy, że wysłucha go Jan Paweł II podczas pobytu w Krakowie. I był on zresztą, prawykonanie w obecności papieża odbyło się rzeczywiście podczas pielgrzymki, a dyrygował osobiście sam kompozytor. I
tylko takie przykłady no, potwierdzonych przeze mnie inspiracji. Oczywiście ta pielgrzymka ma też swoje, jakby to powiedzieć, konsekwencje w literaturze, zwłaszcza literaturze faktu, to znaczy ona znajduje bardzo szeroki oddźwięk w pamiętnikarstwie, także osób, którego byśmy nie podejrzewali o przeżywanie tych momentów. No, wydaje mi się, że dalecy jesteśmy od stwierdzenia, gdzie się kończy ta inspiracja, o tak powiedzmy. Proszę też pamiętać o tym, że ta inspiracja kulturowa to też jest inspiracja dotycząca zmiany pamięci na przykład przestrzeni. To znaczy to, że Plac Zwycięstwa, późniejszy Plac Piłsudskiego kojarzy nam się z wydarzeniami liturgicznymi, z osobą papieża, czy Błonia krakowskie, czy wreszcie też w bardzo specyficzny sposób chociażby takie miejsce jak obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie rzeczywiście była jedna z mszy papieskich podczas tej pielgrzymki. No, zmiana postrzegania tych miejsc w związku z pielgrzymką to też jest jakiś efekt kulturowo-świadomościowy pielgrzymki, który też do końca nie został opisany, zanalizowany, no tylko tutaj powiedziałem, że moje instrumentarium historyka się kończy, to znaczy gdzieś pozostaje jeszcze, bo pojedyncze refleksje na ten temat gdzieś są rozproszone w polskiej literaturze przedmiotu, zwłaszcza w polskiej literaturze przedmiotu, ale wydaje mi się, że jeszcze trzeba by było to zebrać, podsumować i wyciągnąć ostateczne wnioski. Czyli ponownie zachęcamy badaczy do zgłębiania fascynującego tematu, szerokiego, dającego rozliczne możliwości badawcze i dającego też szansę obcowania ze źródłami najróżniejszego gatunku i rodzaju, zarówno audiowizualnymi, jak i tymi bezpośrednio z obszaru historii sztuki. Zdecydowanie, to znaczy badania nad ołtarzami papieskimi są zaawansowane, natomiast wydaje się, że tutaj inne aspekty właśnie funkcjonowania papieża, może ta bardziej ulotna sztuka, czy też estetyka tych pielgrzymek wymagałaby pewnej refleksji, bo materiał audiowizualny naprawdę daje ogromny asumpt do tego, jak na przykład do wykorzystania symboliki, do rozmaitych skojarzeń, które dość spontanicznie się rodziły wówczas. To wszystko wymaga refleksji specjalistów. Wydaje mi się, że myśmy uznali papieża za pewną oczywistość. Troszkę go chyba zbanalizowaliśmy, zwłaszcza po jego śmierci, i nie zdaliśmy sobie sprawy, że generalnie rzecz biorąc, żeby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, powinniśmy się tym na serio zająć. Mam takie poczucie, a być może po prostu było to za trudne, za skomplikowane, żeby tak ad hoc się do tego przymierzyć i że dopiero perspektywa czasowa pozwala na jakieś, powiedziałbym, zgrabniejsze podejście do tak skomplikowanego tematu. Nie wiem, w każdym razie nie chodzi o to, żeby teraz rozliczać siebie i innych za przeszłość, tylko żeby się zastanowić, czy na przyszłość nie warto by było nieco więcej, powiedziałbym, takich systematyczności w tym badaniu wykazać, bo no, nie ukrywam, że ta książka jest owocem pracy jednego człowieka, więc oczywiście wykorzystującego rozmaite wysiłki dokumentalne innych, ale od strony analitycznej to nie jest tak, że pracował nad tym zespół ludzi. Także, a tutaj wydaje mi się, że aż by się prosiło, żeby takie zespoły kreować. Tak? No, ale istnieje rzeczywiście, istnieje bardzo bogaty materiał w każdym razie. Odnosząc się do tytułu pana publikacji, pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, w świadomości, takie mam wrażenie, być może mylne, powszechnej, jest to w ogóle pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II gdziekolwiek. Tymczasem, jak wiemy, on najpierw pojechał do Ameryki tak zwanej łacińskiej, do Meksyku, na Dominikanę.
Dlaczego? Dlaczego pojechał najpierw tam, a nie przyjechał do swojej ojczyzny? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Z powodu pragmatycznego, to znaczy on został zaproszony najpierw do Meksyku. Tam się zresztą, tam jest koincydencja dwóch wydarzeń, to znaczy pielgrzymki papieskiej i wcześniej zaplanowanego posiedzenia episkopatów Ameryki Łacińskiej, CELAM-u, taki skrót od Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Otóż ta konferencja była niesłychanie istotna, bo ona dotyczyła zagadnień rozumienia i sensowności dotychczasowego prądu, który jakby dominował tam w świecie Ameryki Łacińskiej, to znaczy teologii wyzwolenia. Jan Paweł II, powiedziałbym, nadał zupełnie nowe znaczenie temu terminowi w kontekście Ameryki Łacińskiej, zdecydowanie przeciwstawiając się takiemu prądowi, który wydawał się wówczas dominujący, nawet wśród biskupów, to znaczy prądowi łączenia katolicyzmu z marksizmem, krótko mówiąc. Jak to można połączyć, to jest, proszę pytać samych zainteresowanych. Dla mnie się to wydawało zawsze troszkę łączeniem wody z ogniem, ale powiedziałbym, że rzeczywiście taka tendencja istniała. Jan Paweł II jedzie do Meksyku oprócz tego, żeby spotkać się z Meksykanami, także po to, żeby postawić pewne kryteria w tej dziedzinie, kryteria, które nie dezawuują zagadnień społecznych w Ameryce Łacińskiej, nie dezawuują konieczności jakiego liczenia się z pewną tożsamością kulturową, specyficzną latynoamerykańską, ale z drugiej strony jednak pokazują granice sensowności jakby patrzenia na rzeczywistość Ameryki Łacińskiej w kategoriach rewolucji marksistowskiej. I to jest bardzo ciekawy zabieg papieża, niewątpliwie równie kłopotliwy dla Moskwy jak wizyta w Polsce. Natomiast z jeszcze jednego powodu nie bardzo mógł wcześniej pojechać do Polski, to znaczy proszę pamiętać, że negocjacje nad momentem przyjazdu papieża trwają i w ogóle możliwością przyjazdu, początkowo nawet możliwością przyjazdu papieża, trwają od momentu wyboru, od października 1978 roku, w praktyce do marca 1979, więc on zdążył wrócić z Meksyku, a jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji, że on do Polski będzie mógł wjechać. Oficjalnie pokazuje się, papież bodajże wraca w połowie lutego chyba wraca z Meksyku, a dopiero 1 marca jest ogłoszony w ogóle fakt dojścia do porozumienia, jeśli chodzi o wjazd papieża i o konkretną jego datę, czyli czerwiec 79. Tam jest bardzo skomplikowana kwestia negocjacji i z jednej strony trzeba powiedzieć, że te negocjacje zresztą stawiają w bardzo trudnym świetle naszych przywódców ówczesnych z Edwardem Gierkiem na czele, bo z jednej strony oni przynajmniej do grudnia 1978 roku stoją na stanowisku niemożności wjazdu papieża, potem próbują odwlec maksymalnie ten fakt, nawet proponując rok 1982. Ostatecznie godzą się na przyjazd papieża w roku 79. W moim przekonaniu nie bardzo konsultując to z Moskwą, co jest pewnym też ewenementem, nie bardzo, ja przynajmniej do tej pory nie rozumiem, dlaczego tam Moskwa jest zaskoczona tym faktem, a przynajmniej demonstruje to zaskoczenie. I jak to wszystko ze sobą połączyć, trudno powiedzieć, ale Jan Paweł II jest potem Gierkowi wdzięczny, że on się jednak zdecydował go wpuścić i ewidentnie daje temu wyraz, to znaczy, że docenia ten gest ekipy gierkowskiej, ale z drugiej strony w pewnym momencie tych negocjacji stwierdza, że jest o tyle zaskoczony, że chcą go gościć władze właściwie całego świata,
a własna ojczyzna ma wątpliwości, czy go w ogóle wpuścić. W pewnym momencie papieżowi tam w tych negocjacjach też puściły nerwy w tym znaczeniu, że on to nie powiedział do przedstawicieli władzy komunistycznej, tylko do swoich bliskich współpracowników, ale wyraźnie był zdeprymowany. Więc jeżeli pani pyta, dlaczego najpierw do Meksyku, to jak mówię, w Meksyku były ważne rzeczy, ale poza wszystkim po prostu strasznie długo trwały te negocjacje. Trzeba było dać czas na wypracowanie znaczy jak na powagę decyzji. sytuacji, bo to ja powiedziałem, że samo przygotowanie wizyty w 3 miesiące to jest z kolei tempo, powiedziałbym, stachanowskie, natomiast no, długi czas trzeba było, znacznie dłużej trwały, 6 miesięcy trwały w ogóle negocjacje, kiedy to by mogło być, tak, i czy w ogóle mogłoby być. I o tym też w znacznej mierze piszę, bo powiedziałbym, że to jest ewenement. Te negocjacje to jest jakieś kuriozum historyczne i no jak każdy historyk, no, bardzo mnie to fascynowało. Zadam teraz pytanie, które tak naprawdę mogłoby rozpocząć kolejną kilkugodzinną debatę czy rozmowę między nami, a chciałabym, żeby to było pytanie podsumowujące nasze spotkanie. Jaka właściwie była ta ojczyzna, do której wracał papież Polak w 1979 roku? Pewnie na zdjęciu macie Państwo taki obrazek z Błoni Krakowskich z ostatniego dnia wizyty, w której widać skalę tego spotkania ludzkiego i a w tle Wawel. No jaka była ta Polska? No my w takiej Polsce już nie żyjemy, może na szczęście, tak, bo jest to też inna Polska pod względem zarówno cywilizacyjnym, jak i kulturowym. I na pewno ta Polska była z jednej strony no, bardzo głęboko przeorana, znacznie bardziej pewnie odczuwalne były tam kwestie II wojny światowej, co może paradoksalne, bo to już drugie pokolenie rosło po wojnie, ale pamiętajmy, że ta II wojna światowa to jest coś, no powiedziałbym, niespotykanego w polskich dziejach, to znaczy nie ma takiej drugiej tragedii, ani potop szwedzki, ani jakiekolwiek kataklizmy, powiedziałbym, naturalne, ani inne przegrane wojny łącznie z zaborami. Wydaje mi się, że są po prostu nieporównywalne, więc to jest jakaś Polska w cudzysłowie powojenna. To jest Polska po 34 latach komunizmu, czy 35 latach komunizmu. Ale to jest jednocześnie Polska, powiedziałbym, wciąż Polska, tak powiedzmy, to znaczy ze wszystkimi tego konsekwencjami, z naszymi wadami narodowymi, no i z takim niesłychanym potencjałem samoorganizacji, bo jak mówię, władze zrobiły wszystko, żeby ograniczyć dostępność, tak organizacyjnie po prostu nie ułatwiały życia pielgrzymom. A proszę zobaczyć, co się dzieje na tym slajdzie, tak? To znaczy, no to jest ponad 2 miliony ludzi, którzy jednak tam dojechali. Nie wiemy do końca, ile tam jest osób, bo nikt tego nie liczył, ale to są autentyczne zdjęcia. Ja myślę, że dla każdego, kto widział te spotkania, znaczy teraz zwłaszcza po pandemicznie, że tak powiem, wyobrażenie sobie takiego tłumu jest trudne, tak? Ale to takie były fakty, tak to wyglądało. I teraz, czy ta Polska była, ona była, myślę, że swoista, tak? To znaczy w tym znaczeniu, że była pewną tajemnicą dla wszystkich, dla samych Polaków. Nie do końca oni byli w stanie chyba zrozumieć, co się tam dzieje. Jest zupełnie wstrząsający tekst Andrzeja Kijowskiego, skądinąd wybitnego literata i przy okazji też człowieka jakby przyznającego się do swojego katolicyzmu, który rejestruje na bieżąco coś w rodzaju takiego eseistycznego obrazu zmiany w Polsce w okresie pierwszej pielgrzymki. I Kijowski no nie do końca rozumie, co tam się dzieje. Wie, że to jest coś niesłychanego, wie, że Polska 2 czerwca w Warszawie i Polska 10 czerwca w Krakowie to są dwie Polski.
to są ci sami ludzie, ale to są dwie Polski, bo coś się zmieniło. I w jakimś sensie ta pielgrzymka też jest taką zagadką dla historyka obcującego z przestrzenią religijną, to znaczy co właściwie ma wspólnego przestrzeń religijna z życiem ludzi, z takim codziennym życiem ludzi no i odpowiedź chyba jest taka, że w dość zaskakujący i tajemniczy sposób wpływa na to codzienne życie przeciętnego Polaka. W związku z tym, jeśli znaczy to jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że ta Polska, no właśnie jeszcze pytanie, o którą Polskę chodzi, bo wydaje mi się, że inna była Polska z początku czerwca, inna była z połowy czerwca. Jakoś coś się zmieniło. Czyli był to taki moment ponownego samookreślania się Polski i Polaków. Tak, pod wpływem czegoś, jakiegoś impulsu, który nie do końca jest uchwytny, a ci, którzy już jakby szanują kategorie religijne, widzą w tym impuls po prostu nadprzyrodzony. Tak to interpretował sam protagonista tych wydarzeń, który uważał, że pierwsza pielgrzymka do Polski to jest coś w rodzaju bierzmowania dziejów. On to rozumiał dosłownie, nie tak jak historycy, że to jest taka ładna paralela, a on to rozumiał absolutnie dosłownie, że coś się, znaczy, że to jest jakiś pod wpływem łaski Bożej coś się zmieniło. I my możemy powiedzieć, że dla osoby niewierzącej to oczywiście to jest kategoria zupełnie nie do pojęcia, natomiast, ale sama zmiana jest dostrzegalna. Szanowni Państwo, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zapraszamy do wizyty w zamku, obejrzenia wystawy arcydzieła z Watykanu. Ta wystawa poprowadzi Państwa przez kolejne etapy życia, doświadczenia, również funkcjonowania w naszej świadomości papieża Polaka. Wystawa jest otwarta do 13 czerwca. Zapraszamy Państwa serdecznie, a ja dzisiaj dziękuję Państwu i dziękuję naszemu gościowi, profesorowi Pawłowi Skibińskiemu. Dziękuję bardzo.